Cześć, witam Was bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym filmiku na moim kanale. Tym razem mam dla Was książkę Las w ciszy, napisaną przez panią Monikę Subietas, a udostępnioną mi przez wydawnictwo Letra/Arkady, za co serdecznie dziękuję. Zapraszam. Więc należy zacząć od tego, że pani Monika z takim znaczkiem jak U nad pewnie akcentem nad O, nad swoim O w imieniu pochodzi z Hiszpanii, natomiast potem zamieszkała ona w Zurychu, a Las w ciszy jest jej debiutem, mimo że jest ona już w średnim wieku. I jest to książka będąca z jednej strony książką obyczajową, z drugiej ma ona takie elementy sensacji. I oczywiście moja recenzja będzie składała się standardowo z kilku następujących po sobie części. Na początku opowiem tak 10-20% książki bez spoilerów, żeby Was do niej zachęcić i żeby przedstawić w ogóle, o czym jest. Potem mam jeden z niej cytacik, następnie będę rzucał swoją opinię, a na zakończenie opowiem, o co chodzi z współpracą ze studiem Marfish. Także nie przedłużając, myślę, że można przejść do książki. Ma ona standardową wielkość tekstu i interlinie, w związku z tym nie musicie bać się tego, że książka jest umiarkowanej grubości, a w środku byłaby puściutka, bo na szczęście treść jest standardowa. Tu widzę jeszcze, że na skrzydełku jest informacja o tym, że autorka jest hiszpańsko-szwajcarką, dziennikarką i projektantką. I ona, rozumiem, publikuje różne artykuły, ale to jest jej pierwsza książka. Książka dzieje się w kilku planach czasowych. Każdy tam rozdział zaczyna się, czy to mówiąc z czyjej point of view on jest i w jakich czasach się dzieje, ponieważ dość istotne jest to, że książka jest mocno osadzona w przeszłości, w latach 30., 40. XX wieku i tego, co tam się działo. Jest ojciec i syn, Herman i Gottfried. Herman jest ojcem, Gottfried synem. Herman po prostu podczas wojny przemycał Żydów do Szwajcarii, a właściwie takiego jednego kluczowego Żyda, który mu dał pewien przedmiot, który w środku jeszcze miał inny przedmiot do przechowania, a potem niestety w trakcie tamtej przemytu, powiedzmy, przejścia, ten Żyd złamał nogę i Herman ruszył po pomoc, ale jak wrócił, już tego Żyda nie było, co bardzo, że tak powiem, uderzyło mu na głowę i wpłynęło na jego całe życie.
No i zasadniczo wpłynęło na niego tak, że tam pogrążał się w depresji, w końcu miał nawet stwardnienie rozsiane i w końcu się powiesił i umarł. Skutecznie w każdym razie. No a jego syn również miał dość ciężkie życie, no bo z jednej strony nie mógł wybaczyć ojcu tych różnych rzeczy, które się działy w ciągu jego dorastania. Oprócz tego jego żona i córka zginęły w wypadku samochodowym, a poznajemy go w książce, jak ma już tam nową partnerkę, z tego co pamiętam. I zasadniczo cała książka mocno opiera się na obrazach i na sztuce, na tych klimatach. Pojawia się autor, malarz Gustav Klimt, który jest znany z tego obrazu całującej się pary, który to obraz gdzieś tam tutaj wam wyświetlę, żebyście wiedzieli, o co chodzi. I zasadniczo jeszcze gdzieś tam na początku jest historia o tym, że znany malarz zostaje znaleziony ranny w swoim domu i to oczywiście się spina wszystko w jedno klamrą, ale już tego nie będziemy mówić. No zasadniczo warto oczywiście powiedzieć, że tego Hermana tam lokalna społeczność prześladowała, w związku z tym nie, lokalna społeczność aż tak nie, no ale no on się jakby wyobcowywał z niej, może w ten sposób. Chyba była tam jeszcze historia tego, że ojciec miał bar czy coś takiego. No ale to są już takie poboczne wątki. I chyba to wszystko, co mogę powiedzieć o książce bez żadnych spoilerów tyczących się jej treści. Mamy jeden ładny cytat, zwłaszcza w kontekście, powiedzmy, migracji z Ukrainy. Zamykanie granic to jak zamykanie oczu, żeby niczego nie widzieć. Taki ładny cytacik. Niestety nie wynotowałem większej ich ilości, będę musiał o tym bardziej pamiętać. No a jeśli chodzi o samą już moją ocenę, no to warto powiedzieć, że jest to książka typu unisex, dla każdego coś miłego. Myślę, że każdy powinien się przy niej dobrze bawić i no jest to książka właśnie obyczajowa z elementami sensacji. Autorka stara się uchwycać bardzo dobrze klimat różnych miejsc. Czujemy, że właśnie, że tam po prostu byliśmy. Jest kilka zwrotów w akcji w ciągu książki, ale oczywiście nie są one aż tak mocne, żeby po prostu wywracały stolik i wszystko do góry nogami. Raczej jest to powieść obyczajowa. Jest też troszkę wątków romantycznych, więc całkiem nieźle. I jak na taką książkę, pisana jest fajnym językiem, i jak na taką książkę ja bym dał jej aż 9/10. Nie rozumiem, skąd aż tak mieszane opinie na lubimy czytać. Z mojej strony jest solidna rekomendacja. Zachęcam do spróbowania, do dania jej szansy. Wrzucę oczywiście link, gdzie można ją kupić. No i to wszystko. Dzięki. Do zobaczenia już w piątek, a potem może za tydzień.
Dzięki, cześć. I to wszystko, drodzy widzowie. Bardzo dziękuję Wam za obejrzenie tego filmiku. Zachęcam Was do lajkowania, subskrybowania i udostępniania tego filmu. Dzięki. Cześć. Cześć. Witam Cię w najgłębszych odmętach mojej recenzji. Jesteśmy już po tym, jak opowiedziałem Ci o książce, następnie podrzuciłem parę cytatów, a na zakończenie dałem swoją opinię i swoją ocenę. A także jesteśmy już po tym, jak zachęciłem Cię do komentowania, czyli jest już po ciemnym ekraniku. Czemu zabrałem Cię aż tutaj? Jesteś pewnie jedną z 10% ludzi, które oglądają recenzję do końca. Mianowicie mamy, z tej strony nowego sponsora danego odcinka albo danych odcinków. Jest to studio Marfish, z którym podjąłem współpracę i w którym będą się ukazywały moje recenzje, a właściwie takie trochę embedy tych recenzji. No i to w sumie tyle. Więcej powie Marek, który się pojawi jeszcze po mnie na zakończenie. A ja dziękuję Ci, że obejrzałeś tą recenzję. Obiecuję, że po kilku odcinkach postaram się już zdjąć te dodatkowe niecałe 4 minuty, które będą wydłużały niepotrzebnie odcinek. Dzięki, cześć. Dzień dobry, moi drodzy, przychodzę do Was dzisiaj z wesołą, bardzo wesołą wiadomością dotyczącą księgarenki Marfish, tej mojej księgarenki, za pomocą której sprzedaję swoją trylogię fantasy Król Myśli oraz thriller Cień Przeszłości. Otóż, moi drodzy, księgarenka Marfish, mikrozespół do wielkich zadań, zostanie już niebawem, w ciągu kilku najbliższych dni, powiększony o kolejną osobę. Dołączy do nas znany z internetu pod pseudonimem Skrajnie Skończony pan Dawid Gawałkiewicz, recenzent książek, przeróżnych książek. Pan Dawid Gawałkiewicz napisał kilkaset, jeśli nie kilka tysięcy recenzji książek. Takie wzmocnienie naszego zespołu z pewnością sprawi, że poziom księgarenki podniesie się bardzo wysoko i będziecie Państwo chcieli coraz częściej korzystać z tych materiałów, które tam w tej księgarence są publikowane. Już niebawem recenzje pana Dawida Gawałkiewicza, jego nowo przeczytanych książek. Ja także tutaj, sugerując się tymi recenzjami pana Dawida, dołączam do tego moje recenzje, ale to nie wszystko. Otóż zapraszam Was, zapraszam tych, którzy mnie oglądają tutaj na kanale YouTube, którzy śledzą moje poczynania, zarówno jako pisarza, jak też youtubera, czy też człowieka, który publikuje swoje treści na różnych portalach społecznościowych. Zachęcam Was do wsparcia naszego zespołu, do dołączenia naszego zespołu. Macie pomysł na jakieś teksty, na opowiadania, wiersze, recenzje? Ja bardzo chętnie to wszystko opublikuję na stronach księgarenki Marfish. Zapraszam gorąco. Już niebawem recenzje pana Dawida Gawałkiewicza. Jak również moje skromne, te z serii filmów, które prezentuję nadal na swoim kanale w Świecie Króla Myśli, z serii filmów, książki, które czytam. Zapraszam gorąco na stronę księgarenki Marfish. Tutaj będzie się coraz więcej działo. Taki jest plan, a ja lubię swoje cele osiągać.